Rzuca tym samochodem niemiłosiernie. Zapraszam na odcinek. Cześć, dzisiaj sprawdzimy, jak Dacia Duster 1.0 LPG sprawuje się w warunkach autostradowych. Pierwsza obserwacja, dzisiaj jest taki trochę bardziej wieczny dzień, także tym samochodem rzuca od prawa do lewej. Jeżeli jedziemy sobie z prędkością taką jak teraz, przelotową powolutku, to nie jest odczuwalne, ale spróbujmy tym samochodem pojechać 140, to praktycznie od razu każdy podmuch wiatru odczuwacie na kierownicy i trzeba to jakoś, jest taki odruch kontrowania. Plus drugi minus, jak wyjeżdżasz się zza tych paneli takich na autostradzie, to też jest podmuch taki powietrza, który tym samochodem rzuca po pasie od prawa do lewej. Wynika to z tego, że samochód jest mega lekki i tak naprawdę to akurat jest dobre dla spalania, natomiast to wpływa negatywnie na komfort jazdy, plus jego mało opływowy kształt, tak delikatnie powiedziane, wpływa też na to, że jednak te podmuchy wiatru rzucają tym samochodem na prawo i lewo. Tak naprawdę też jeszcze przejazd jakiegoś większego samochodu koło Was też powoduje mniej więcej dokładnie ten sam efekt. To, co dla mnie jest bardzo istotne w warunkach autostradowych, to wyprzedzanie tirów i tak naprawdę jeżeli lecimy sobie prawym pasem i chcemy te tiry wyprzedzić z prędkości takiej 90+, mamy zapięty piąty bieg, no to sprawdźmy, jak ten samochód się będzie zbierał. Pedał praktycznie do podłogi, on powolutku wchodzi na obroty, ale po chwili już ta turbina robi robotę i on zaczyna całkiem dobrze przyspieszać, także na pewno nie jest jak gdyby to wyprzedzanie jakimś wielkim kłopotem, ten silnik całkiem dobrze sobie radzi, aczkolwiek ten początek jest taki z takim lekkim opóźnieniem, trzeba dać mu chwilę, żeby się po prostu rozruszał. Także silnik 1.0 w LPG na autostrady tak średnio, natomiast chyba, że będziecie tym samochodem jeździli spokojnie, to wtedy jak najbardziej polecam, bo jeżeli te prędkości przejazdu będą w granicach 90-110 na godzinę, to spalanie jest w miarę ok i tak naprawdę ten samochód spokojnie sobie przemieszcza się z punktu A do B, natomiast jakieś szybsze przejazdy to z tym silnikiem raczej nie jest przyjemne. Jeszcze jedna kwestia poruszana już przeze mnie w odcinku z pomiarem głośności. Powyżej prędkości tam 120-130 w kabinie robi się bardzo głośno. To nie wynika tutaj z hałasu, który generuje silnik, ale tak naprawdę nadkola, szumy, które dostają się do kabiny z powietrza. Także w tej kabinie robi się dosyć nieprzyjemnie głośno. Jeżeli decydujecie się na silnik 1.0 z instalacją gazową LPG, to do miasta jak najbardziej ok. Natomiast na trasy z założeniem, że będziecie jeździli tym samochodem spokojnie, też myślę, że ten samochód sobie spokojnie poradzi. Natomiast jeżeli szykujecie się na bardziej dynamiczną jazdę, to zdecydowanie odradzam ten silnik. Macie tutaj też do wyboru dużo mocniejsze silniki, warto to rozważyć. Osoby, które też są w naszej społeczności motoryzacyjnej, też może mają Dustera 1.0 w LPG. Prośba, żebyście też się wypowiedzieli w sekcji komentarzy, jak Wam się podróżuje takim pojazdem po autostradach, tak żeby podzielić się i wymienić doświadczeniami z innymi użytkownikami i potencjalnie przyszłymi klientami Daci. Na koniec informacje dla osób, które są subskrybentami kanału Crave Drive. Postaram się dla Was wrzucać przynajmniej jeden odcinek w tygodniu. Jeżeli będą jakieś ciekawe tematy, które uważam, że są wartościowe, to wtedy tych odcinków będzie więcej niż jeden, ale minimalnie jeden w tygodniu odcinek dla Was się pojawia na kanale YouTube. Także zachęcam do subskrypcji kanału i pozostawienia lajka pod filmem. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!